szło nam jak z kamienia. Takie próby, przede wszystkim zaczęło się w taki sposób, że to mi się nigdy nie zdarzało. Jak już mówiłem, w kręgach filmowych pojawiła się grupa skrajnie nacjonalistyczna, ochraniana przez generała Moczara i jego jakby tuba, Poręba, Filipski i taki aktor z Krakowa, Andrzej Kozak, który był aktorem Starego Teatru. I teraz, jak ja pojawiłem się na pierwszej próbie żeby rozpocząć próby Biesów, nagle nim rozpoczęła się moje exposé i moja rozmowa z aktorami, podniosła się ręka i że on musi wygłosić musi coś powiedzieć, nim się odbędzie to, co ma się odbyć, to znaczy pierwsza próba. Rozumiem, że zmierzał do tego, żeby tą próbę zerwać. No i wygłosił płomienne przemówienie, z kartki zresztą przeczytał, bardzo zdenerwowany. Przeczytał, że Andrzej Wajda jest antypolskim reżyserem. Zrobił w swoich filmach, pokazał właśnie, że jest kimś, kto nie szanuje narodowej tradycji i tak dalej. No to wszystko, co pojawiało się w partyjnych recenzjach przeciwko mnie, no i że on protestuje przeciwko temu, żebym ja pracował w Starym Teatrze. Ja się speszyłem, bo się nigdy nie przypuszczałem czegoś takiego. Potem dopiero zrozumiałem, że lepszego początku nie mogło być, bo to jest postać po prostu Dostojewskiego. Samobójca nagle występuje. Cała reszta zespołu, ponieważ ja już byłem po filmie Popiół i Diament, po innych filmach, po sukcesach też i moich przedstawień, więc cały zespół Starego Teatru oczekiwał spotkania ze mną. No a on namówiony właśnie przez swoich, że tak powiem, towarzyszy, postanowił zerwać tą próbę. Na szczęście był przy tym wszystkim też i dyrektor teatru i zadał jemu mordercze pytanie. Powiedział tak, to znaczy pan gra czy nie? No on takiego pytania się nie spodziewał. No i powiedział, że tak i usiadł. I nagle wytworzyła się sytuacja naprawdę jak z Dostojewskiego. Wszyscy tak chcieli mi dać do zrozumienia, że oni są innego zdania. Potem zresztą dostałem list od związku, znaczy od aktorów teatru, że oni przepraszają mnie za ten incydent, że będą mi wierni, że będą ze mną pracować. Ale ten incydent dobrym był początkiem, że widać, że zbliżamy się do innego pisarza niż ci, z którym miałem dotychczas i że praca z Dostojewskim wejdzie po prostu w nasze życie, że my staniemy się częścią, że tak powiem, nasze życie częścią tego spektaklu. I tak też szło dalej.